Wyobraź sobie, że odkąd się urodziłeś, nosisz ze sobą plecak. Wyobraź sobie też, że wszystkie znajomości, które do tej pory zawierałeś, kolekcjonujesz na bieżąco w tym plecaku. W każdej chwili możesz zajrzeć do środka i zdecydować, z kim chcesz się dzisiaj spotkać, z kim chcesz spędzić czas i tak dalej. Wszystko to jest w twoim plecaku. W plecaku również masz wszystkie swoje doświadczenia, rzeczy, miejsca, do których jesteś przyzwyczajony. Twoje dni wyglądają mniej więcej tak. Wstajesz rano, zaglądasz do plecaka, patrzysz, co musisz dziś zrobić, a później, gdy masz czas wolny, decydujesz, co będziesz robił, z kim spędzisz ten czas i tak dalej. Z miesiąca na miesiąc plecak staje się coraz cięższy i cięższy, ponieważ doświadczeń jest coraz więcej i więcej. W pewnym momencie masz już naprawdę sporą kolekcję w swoim plecaku. Czujesz się komfortowo, masz swobodę wyboru, czujesz się bezpiecznie. Jednocześnie plecak ten staje się dla ciebie coraz bardziej uciążliwy. Pomimo wygody i bezpieczeństwa, paradoksalnie czujesz się ograniczony, zmęczony, jakby zamknięty w mentalnej klatce. Z pozoru wszystko wydaje się w porządku. Nie wiesz jednak dlaczego, ale masz tego już po prostu dosyć. A teraz wyobraź sobie, że pewnego dnia postanawiasz zdjąć plecak, zostawić go i wylecieć do innego kraju w nieznane. Teraz twoje dni wyglądają nieco inaczej. Budzisz się i nie masz możliwości sięgnąć do starego plecaka. Czujesz się nieswojo. Nie dość, że nikogo nie znasz, to jeszcze wszyscy wokół ciebie mówią w języku, którego nie rozumiesz. Z dnia na dzień zaczynasz czuć coraz większą pustkę. Byłeś przyzwyczajony do swojego plecaka przez całe życie, a nagle go nie ma. Myślisz o powrocie do swojego starego plecaka, ale w głębi duszy tego nie chcesz. Jest to kuszące, bo wiesz, co się w nim znajduje, znasz to. Jednak chęć przygody i poznania czegoś nowego wygrywa. Pomimo strachu, który daje ci się we znaki każdego dnia, postanawiasz zostać w nowym kraju. Zdecydowałeś się kupić nowy plecak i zacząć go uzupełniać od początku. Minęło trochę czasu. Znalazłeś nowe zajęcie w nowym miejscu, poznałeś nowych ludzi, nauczyłeś się w miarę komunikować w nowym języku. Mimo to tęsknota za starym plecakiem, który nosiłeś na swoich plecach przez 22 lata swego życia, była na tyle silna, że w głębi duszy wciąż odczuwałeś samotność. Musiało minąć sporo czasu. Musiałeś przetrawić wiele ciężkich emocji, które każdego dnia cię nachodziły. Byłeś rzucany na coraz to nowe sytuacje, których nie znałeś. Musiałeś radzić sobie z tym wszystkim sam. Większość ludzi prawdopodobnie próbowałaby ułatwić sobie tę drogę, sięgając po alkohol lub inne używki. Ty miałeś w swoim życiu jednak podobne doświadczenia z przeszłości. Zdawałeś sobie dobrze sprawę, że to donikąd nie prowadzi. Każdego dnia twarzą w twarz mierzyłeś się ze swoimi emocjami. Mierzyłeś się z samym sobą. Pomimo tego, że to nie było łatwe, każdego dnia czułeś, że naprawdę żyjesz. Zauważałeś postęp. Z miesiąca na miesiąc szło ci coraz lepiej. Obserwowałeś swoje wewnętrzne samopoczucie i zauważałeś, że jest ono coraz lepsze i lepsze. I w końcu przyszedł ten dzień. Usiadłeś wieczorem na plaży i zacząłeś o tym wszystkim rozmyślać. Zadałeś sobie wtedy pytanie, co by było, gdybym jednak wtedy postanowił wrócić i założyć z powrotem stary plecak? Pojawiały się kolejne pytania. Ilu wspaniałych rzeczy mógłbym nie doświadczyć, gdybym wtedy wrócił? Jakby wyglądało teraz moje życie, gdybym wtedy nie zdecydował się zostawić wygody i komfortu, który wypracowałem, na rzecz nowej przygody, która czekała na horyzoncie. Poczułem wtedy dumę. Poczułem dumę, ponieważ była to najbardziej odważna decyzja w moim życiu. Po ponad 500 dniach walki z samym sobą, walki z samotnością, mogę powiedzieć ci tylko tyle. Nie bój się zmiany na nowe. Nie bój się jej, jeśli czujesz, że jej potrzebujesz. Nie bój się zostawić czegoś dobrego na rzecz czegoś wspaniałego, co na ciebie czeka. Jeżeli w tym momencie masz przed sobą coś, co głęboko czujesz, że chciałbyś bądź chciałabyś zrealizować, ale wiąże się to z dużym ryzykiem, zaryzykuj. Tutaj masz historię z mego prywatnego życia, tylko trochę bardziej szczegółową. Posłuchaj jej i podejmij swoją decyzję. Życie jest zbyt krótkie, żeby ciągle się wahać. Dziękuję.